Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Read My Lips Art. Zapraszam Was na aktualizację i podsumowanie tegorocznego wyzwania Low Buy. Jest to takie połączenie aktualizacji i podsumowanie, bo mamy grudzień, koniec roku i koniec tego wyzwania. Obiecałam Wam, że będę nagrywała jednak te odcinki i jakoś tak nie wyszło. Nagrałam chyba w kwietniu jeden i powinnam nagrać w sierpniu. I tak wypadło, że nie nagrałam, bo gdzieś tam byłam na jakichś wakacjach, wyjeździe, potem miałam sporo zobowiązań, że tak powiem, zawodowych, jakieś inne filmy wlatywały, później stwierdziłam, że no już bez sensu tam we wrześniu czy w październiku nagrywać, to już lepiej na koniec nagrać. I tak wyszło. Przepraszam Was za moją niesłowność. W każdym razie chciałabym dzisiaj zrobić takie podsumowanie tego, co kupiłam w tym roku, ile kosmetyków, co kupiłam na Black Friday i porównać sobie do ilości, jaką kupowałam również w ubiegłym roku, więc sprawdzimy sobie, czy ta tendencja jest wzrostowa, czy spadkowa. Jeżeli interesuje Was temat zrównoważonych zakupów, ograniczania zakupów i wykorzystywania tego, co ma się już w domu, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Mam tutaj sobie swój komputerek ze swoją magiczną tabelką, w którą wpisuję wszystkie produkty, które kupiłam, które zużyłam, które wyrzuciłam, które dostałam, które oddałam i tak dalej, i tak dalej. I chciałabym się dzisiaj skupić oczywiście wyłącznie na produktach, które kupiłam i które zużyłam. U mnie oczywiście też ze względów zawodowych tych kosmetyków rotuje się tutaj więcej. Wiele rzeczy dostaję w paczkach PR-owych. Ja tego w to wyzwanie nie wliczam, bo też dostaję takie pytania od Was. Nie wliczam, ponieważ nie są to rzeczy, które ja chcę mieć, na które się czaiłam i które wykorzystuję. W sensie, no część oczywiście zawodowo gdzieś tam, nie wiem, testuję powiedzmy na kanale, ale dużo z tych rzeczy również ode mnie wylatuje, gdzieś tam rozdaję, oddaję. Więc ja je liczę po swojemu, ale do tego wyzwania wliczam rzeczy, na które się skusiłam po prostu zakupowo. Jestem wizerzystką i jestem influencerką, więc wiadomo, że dla mnie jest to trudniejsze, żeby w ogóle takie wyzwania prowadzić, bo jest to częściowo moja zawodowa kwestia, ale uważam, że i tak mogę, wiecie, postarać się pewne rzeczy trochę ograniczyć, tak? I jakoś tak zdroworozsądkowo podchodzić do tematu. Także lecimy sobie, słuchajcie, z wyzwaniem. To zacznijmy sobie po kolei każdego miesiąca, co kupiłam. I zaczynamy dużym sukcesem, bo w styczniu i w lutym nie kupiłam żadnego kosmetyku, a udało mi się zużyć 10 kosmetyków. Także jestem tutaj na dobrym balansie na początku roku. Miałam też motywację, bo to był początek nowego Project Pan, więc miałam, wiecie, taką ochotę do zużywania mocną, a też nic mnie za specjalnie nie kusiło, więc nie kupiłam żadnego kosmetyku. Później w marcu kupiłam 2 podkłady i to w zasadzie są takie zakupy zawodowe bardziej niż, wiecie, moja ochota. I to były podkłady Even Better Clinical, takie podkłady do kufra, żeby sobie, wiecie, wzbogacić, że tak powiem, gamę kolorystyczną tych moich podkładów i różnorodność, więc kupiłam 2 podkłady bardziej zawodowo i zużyłam też sporo rzeczy. Raz, 2, 3, 7 kosmetyków w marcu, także znowu mamy fajny balans. Następnie w kwietniu kupiłam bazę pod cienie Inglot Eyeshadow Keeper, również zawodowo, jak i prywatnie, bo zużywałam tą bazę, nie tą, tylko inne opakowanie w moim projekcie, już się kończyła, więc chciałam mieć ładne, świeże, nowe opakowanie, więc kupiłam następnie w kwietniu właśnie bazę pod cienie, a zużyłam raz, 2, 3, 4, 5 kosmetyków, także cały czas jestem na fajnym balansie. Mamy tą tendencję spadkową. W maju natomiast nie kupiłam nic i zużyłam 1 kosmetyk, 1 maskarę. I zobaczcie, już na tym etapie, jak jakby powstrzymywanie się, nie takie kompletne, ale takie ograniczanie zakupów i staranie się zużywać tego, co się ma, jak fajnie daje taką tendencję właśnie spadkową, że jeżeli macie nadmiar kosmetyków w Waszych zbiorach, gdzieś tam daliście się porwać zakupom i wiecie, zbyt mocno zainfluencować się przez influencerów, to zobaczcie, że
ograniczając trochę te zakupy, jednak wiecie, przemyśliwując je i zużywając, zobaczcie, jaką mamy fajną tendencję spadkową, że jednak te zbiory mogą nam się uszczuplać. Da się to zrobić, da się to zrobić. Lecimy dalej. Czerwiec. I tutaj w czerwcu nawet zapowiadałam Wam w tym takim jakby pierwszym update'cie Low Buy, że będę planowała sobie coś kupić i faktycznie kupiłam sobie kilka rzeczy i słuchajcie, chyba z pół godziny przed tym przed rozpoczęciem nagrań główkowałam, co to konkretnie było. Ale doszłam do tego, co to było, bo ja wpisałam sobie tylko 5 Glam Shop, 1 Claresa. Nie? Także genialnie. Więc tak, 1 Claresa. To jestem prawie, że pewna, że był podkład Doll Up, bo miałam go już tylko w takim jasnym odcieniu 2, a to jest taki odcień bardzo uniwersalny i bardzo wielu twarzom on pasuje i pasuje on również mi. Potrzebowałam czegoś takiego właśnie fajnie rozświetlającego, coś, co się też dobrze utrzymuje na mojej skórze, ale też wiecie, pod kątem kursów indywidualnych, żeby mieć różne odcienie różnych rzeczy, to jako taki bardzo dobry, tani podkład, jeden z moich ulubieńców, więc dokupiłam sobie 1 odcień tego podkładu i 5 rzeczy z Glam Shopu. I tutaj pamiętam, że wyszły te nowe szminki z Glamu, VIPy i hybrydy i ja dostałam część tych odcieni w przesyłce PR-owej, ale akurat te, które mi się najbardziej podobały, nie dostałam i te, które może inaczej, które mi najbardziej by pasowały, nie dostałam ich, więc bardzo spodobała mi się ta formuła, więc postanowiłam kupić sobie odcienie, które będą takie dla mnie. Więc to jest zakup dla mnie, ok? Więc mamy tutaj VIPa, tak, już, tak, dobrze, VIP, czyli szminka kremowa i ja kupiłam sobie odcień lekko opalona, taki troszkę brązowawy. Wiecie, że ja kocham brąziki, a ten jest taki bardzo użytkowy, bo połączony z różem, to jest takie coś między właśnie mocno zgaszonym różem a brązem. Także to jest jedna i faktycznie bardzo lubię tą pomadkę i używam regularnie. No i moje ukochane hybrydy. Tutaj wiecie, że budyń kawowy to jest taki mój naj odcień i na pewno sobie kiedyś kupię, jak mi się skończy, ale dokupiłam sobie również odcień Oswojona, który jest takim ciepłym różem, bardzo fajnym, przygaszonym, więc też fajny odcień dla mnie. Ja trochę z różami mam na bakier, bo mi wiele róży nie pasuje, bo one są albo za żywe, albo za chłodne. A żeby do takiego dziennego mojego makijażu, takiego na co dzień, żeby to po prostu pasowało idealnie, to właśnie musi być ten róż zgaszony i ciepły. No i właśnie to jest taki fajny odcień dla mnie. Mam mało róży, więc cieszę się, bo on jest taki, no widzicie zresztą, taki trochę różowy, trochę brzoskwiniowy, jakiś taki przyjemny. I mam tutaj również Natu Róż, bo pamiętam, że bardzo podobało mi się... Czekajcie, jak ona się nazywała? Pilnie poszukiwana. I ona jest przepiękna, ale właśnie ta Natu Róż jest bardzo podobna, ale trochę cieplejsza, więc taka ideolo dla mnie. Więc mam taki zakup szmineczkowy, bardzo użytkowe kolory i właśnie takie coś też delikatnie bardziej w róż i tak dalej, żebym miała, że tak powiem, różnorodność i wybór. Także to był taki już typowo zakup dla mnie. I tutaj właśnie nie mogłam sobie przypomnieć, co jeszcze kupiłam i wydaje mi się, jestem prawie pewna, że kupiłam sobie te podkłady błyskawiczne. Tak, na 100%. To były podkłady błyskawiczne, bo ja ich chyba w przesyłce nie dostałam. Gdybym dostała, to bym miała wszystkie odcienie, a nie mam, więc tak. Więc musiałam sobie jeszcze w głowie potwierdzić. Więc błyskawiczny ja kupiłam sobie w 2 odcieniach, bo widziałam, jak Hania, właścicielka Glam Shopu, nakładała sobie zwykle 1 odcień na całą twarz, a potem pod oko troszeczkę jaśniejszy, więc stwierdziłam, że jeżeli na przykład z korektorem to nie będzie się tam kleiło, to właśnie 2 odcienie się przydadzą do takiego właśnie rozjaśniania. Tutaj 1 mi się rozsypał, pokazywałam Wam gdzieś Wam pokazywałam. Rozsypał mi się, więc po prostu dokładnie go rozdrobniłam i przerzuciłam do innego opakowania, ale to jest ten sam podkład, czyli błyskawiczny podkład w pudrze z Glam Shopu i bardzo, bardzo lubię ten kosmetyk i jako podkład jakby spoko. U mnie może trochę się czasami
twarzy, bo jednak mam bardzo tłustą cerę, a tutaj nie ma takich, wiecie, składników typu silikony, które gdzieś tam utrzymają nam ten makijaż na twarzy, ale bardzo lubię jako dołożenie trochę krycia gdzieniegdzie, poprawki w ciągu dnia, doczyszczenie sobie cieniowania, no na wiele sposobów tych produktów używam, więc to też taki zakup dla mnie i był, uważam, jak najbardziej trafiony i udany. Jeżeli chodzi o te szminki, to i tak najczęściej używam budyniu kawowego, ale fajnie, ja kocham szmineczki, no lubię mieć różnorodność, to tu tutaj dużo ukrywać. Także mamy w czerwcu 6 kosmetyków kupionych, a zużyłam raz, 2, 3, 4, 5. Ok, więc chociaż raz mam taki, wiecie, taką tendencję trochę jednak wzrostową, no ale w skali tych pozostałych miesięcy wiadomiks. Następnie w lipcu zużyłam 2 kosmetyki, mgiełkę i puder, a kupiłam jedną rzecz i to była paletka. Paletka Neutrals od Cosmic Brushes. Premier Cosmic Brushesowych było w tym roku kilka i powstrzymałam się od wielu, bo kusiło mnie, znaczy generalnie kusi mnie każda, ale podchodzę zdroworozsądkowo do zakupów i wiedziałam, że to będzie paleta, którą będę naprawdę używała i w której się zakocham i to jest faktycznie moja paleta życia, jeżeli chodzi o nudziakową paletę. Najpiękniejsza, jaką miałam, pasująca mi po prostu idealnie. Uwielbiam tą paletę i bardzo się cieszę z tego zakupu i cieszę się, że nie kupiłam w tym czasie również Cultros, bo były tutaj 2 premiery, taka cieplejsza i chłodniejsza i cieszę się, że tej chłodniejszej nie kupiłam, bo bym jej tak nie używała jak tej na pewno. To był genialny zakup, bardzo się z niego cieszę i jestem po prostu przeszczęśliwa, że mam tą paletę i podoba się on moim klientkom i kursantkom i mi służy też przewspaniale, także kolejny bardzo dobry zakup i znowu tendencja spadkowa, bo zużyłam 2 kosmetyki, kupiłam 1, więc jesteśmy na okejkę. I potem, słuchajcie, długi przestój, bo w sierpniu nie kupiłam nic, zużyłam 3 kosmetyki, we wrześniu nie kupiłam nic, zużyłam 5 kosmetyków, w październiku nie kupiłam nic i zużyłam też 5 kosmetyków i w listopadzie znowuż kupiłam sobie parę rzeczy i tutaj chyba będziemy mieli właśnie taką tendencję wzrostową delikatnie. I teraz tak, to był czas Black Friday, więc postanowiłam sobie coś tam kupić i już Wam mówię, co to było po kolei. Pierwsza rzecz, trochę zawodowo, trochę dla mnie, kończył mi się mój ukochany puder od Dr. Ireny Eris Matte and Blur i w zasadzie on nawet nie był na jakiejś Black Friday'owej promocji, w sensie był gdzieś tam na jakimś Douglasie czy coś, ale ja znalazłam w bardzo fajnej cenie na Allegro. Mogę Wam polecić drogeria Kos i Wrzos. Miała za 130 chyba 3 zł, a on normalnie tam, nie wiem, w Douglasie to potrafi, nie wiem, i 160 i 180 i coś koło 200 kosztować ten puder, więc bardzo polecam poszukać sobie na Allegro, więc to wiecie, muszę mieć zapasik, bo bez tego mój makijaż nie istnieje, po prostu bez tego pudru, więc po prostu obowiązek. Następnie trochę przyjemności, czyli Glam Shop. I tutaj powstrzymałam się od zakupu wielu rzeczy, bo już w koszyku miałam mnóstwo, ale stwierdziłam tak, na pewno potrzebuję konturówki ombre. Więc kupiłam sobie konturówkę ombre i dokupiłam sobie 2 pędzelki, bo słuchajcie, muszę sobie zrobić porządek w moich pędzlach, bo niektóre są już zużyte, trochę kłujące i tak wiecie, powolutku sobie tam będę kolekcjonować albo dokupować jakieś modele, których potrzebuję, więc kupiłam 2 pędzelki, w zasadzie nie wliczam ich nawet tutaj do moich zakupów, bo tutaj zapisuję sobie kosmetyki do makijażu, ale tak od razu daję znać, że kupiłam sobie całe moje Black Friday na Glam Shopie. Pędzelki i ukochana konturówka, więc tak, to był po prostu niezbędny zakup, a akurat właśnie w listopadzie na początku zużyłam moją poprzedni model, w sensie poprzednią konturówkę, także musiałam uzupełnić swoje zapasy, więc i dla przyjemności, i z konieczności. No i tuż typowo pode mnie zakup, moja zachciewajka totalna, to zakupy w Sephorze i postanowiłam zaopatrzyć się w pomadki Cream Lip Stain w takich odjechanych kolorach. Totalnie brakuje mi na rynku odjechanych kolorów pomadek i jak widzę czasami gdzieś w internecie, wiecie, jakieś niszowe marki tam czasami wypuszczają takie, które są trudniej dostępne w Polsce.
i niektórzy tam się czasami wręcz oburzają na punkcie kolorów, jakie są wypuszczane, bo jakieś takie nietwarzowe, a ja sobie tak myślę, ojej, no a ja bym tak chciała taki brzydki, jakiś zielony czy coś, bo jest ich po prostu bardzo mało na rynku. Na pewno chciałam kupić sobie czarną, mówię, dosyć malowania ust konturówką do oczu, albo kremowym cieniem, albo eyelinerem, albo czymś takim. Zasłużyłam na czarną pomadkę, więc mam czarną. Kupiłam sobie jeszcze brązową, bo zazwyczaj jak robiłam sobie brązowe usta, to ciemne brązowe usta, to wykorzystywałam po prostu konturówkę, a fajnie by było mieć też jakąś pomadkę. No i tutaj widzieliście w kosmetyczce grudnia ten kolor, przepiękny, odjechany, ultrafiolet. Cudowny. Jest po prostu przepiękny do moich jakichś takich, wiecie, artystycznych kreacji. Potrzebuję również szalonych kolorów na usta. Także to jest taki zakup dla mnie odjechany, czyli 5 produktów kupionych, tutaj nie licząc już tam pędzli, 5 kosmetyków, a zużyłam w listopadzie też 5, także jesteśmy na 0. No i jeżeli chodzi o grudzień, to tutaj już nie chciałabym Wam zdradzać, ile kosmetyków zużyłam, bo w sumie jeszcze trwa to zużywanie. Poczekamy sobie do finału Project Pen z taką ostateczną jakby liczbą. Natomiast w grudniu no nie kupiłam póki co nic, jeszcze tam chwila do końca grudnia została, ale no nie planuję póki co nic kupić, jeżeli się przytrafi jakaś tam okazja, no to oczywiście jakaś tam potrzeba, no to oczywiście kupię, ale wydaje mi się, że nie. Zresztą jestem pod koniec wyzwania Project Pen, czyli zużywanie kolorówki, więc wiecie, wolałabym tak czy siak skupić się na tym zużywaniu, a nie kupować nowe rzeczy. Także, moi drodzy, robimy sobie podliczonko, ile ja w ogóle zużyłam w tym roku. Nie zużyłam, kupiłam. Ile zużyłam, dowiecie się na finale Project Pen. 2, 3, 13, 14, 15 kosmetyków. Słuchajcie, kupiłam w tym roku, oficjalnie mówię, kupiłam w tym roku 15 kosmetyków przez cały rok, z czego dużą część typowo zawodowo. Mamy całkiem fajny wynik, bo ja już chyba pamiętam, ile zużyłam w ubiegłym, ale sobie jeszcze, że tak powiem, sprawdzę. Tak, w ubiegłym roku kupiłam 25 kosmetyków, a zużyłam 50. Kupiłam 25 kosmetyków przez cały rok, a w tym roku udało się pobić ten rekord i kupić 15 kosmetyków. I naprawdę nie musiałam jakoś bardzo mocno ze sobą walczyć, bo mówię, no już człowiek jest trochę przesycony wszystkim i aż tak bardzo mnie, no właśnie, nie kuszą. No i właśnie też wydaje mi się, że mój mindset się trochę zmienił, że jednak widzę, jak długo się zużywa kosmetyki, ile ja tego mam, jak mogę sobie eksperymentować, zmieniać kolory na własną rękę, że nie potrzebuję aż kupować cały czas nowych rzeczy. Także tak, moi drodzy, kupiłam w tym roku 15 kosmetyków jako wizerzystka i jako influencerka urodowa, makijażowa, więc można. Jak ja mogę, to Wy na pewno również możecie, więc wierzę w Was, jeżeli jesteście w tym wyzwaniu, że dacie sobie radę. Wiem, że wiele z Was również bierze udział w tym wyzwaniu, jesteście na low buy albo całkowicie na no buy, więc pochwalcie się w komentarzach, jak Wam idzie, jak wygląda Wasz bilans zużyć i zakupów. Jeżeli Wam nie idzie, też dajcie znać, bo wtedy możemy się wspólnie wspierać i trzymać za siebie kciuki, więc jeżeli Wam w tym roku nie poszło, nie wyszło, to piszcie koniecznie, a może jest jakaś lekka zmiana na plus. Chcę o tym wszystkim wiedzieć, więc koniecznie piszcie na dole w komentarzach i jeżeli chcielibyście, abym prowadziła takie low buy, w sensie rejestrowała to low buy tutaj w internetach na YouTubie, to dajcie mi znać, bo ja tak czy siak będę również w 2025 na low buy, ale nie wiem właśnie, czy jest sens jakoś tak regularnie nagrywać te odcinki. Musicie powiedzieć mi, co myślicie, także czekam na Wasze komentarze. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i za wspieranie mnie w tym roku w moich postanowieniach. Trzymajcie się, do następnego, pa pa!